Archipelag Wysp Kanaryjskich jest położony na Oceanie Atlantyckim u wybrzeży Afryki, a powstał dzięki procesom wulkanicznym. Nazwa Wysp Kanaryjskich pochodzi od łacińskiego słowa canis, pies, a nie od kanarków. W tym filmie zwiedzimy czwartą co do wielkości wyspę, Lanzarote, i zobaczymy 10 niezwykłych miejsc. Park Narodowy Timanfaya, niezwykłe lądowanie samolotów nad plażą Matagorda, urwiste lawowe wybrzeże Los Hervideros, ogród kaktusów, zatokę El Golfo z zielonym jeziorkiem Los Clicos, bajeczny dom Omara Sharifa, śliczną panoramę z punktu widokowego Mirador del Rio, wulkaniczną jaskinię Cueva de los Verdes, zamek świętego Gabriela w Arrecife. Na koniec filmu zajrzymy do wcześniejszej stolicy wyspy, malowniczego miasteczka Teguise. Na wyspie Lanzarote występuje ponad 300 wulkanów. Park Narodowy Timanfaya powstał na terenach zalanych lawą w czasie erupcji w latach 1730–1736. Przez 6 lat lawa wypływała z wielu kraterów, pokrywając 1/4 wyspy i wypełniając pobliskie równiny popiołem wulkanicznym. 9 wiosek przestało istnieć, ale nie było żadnych bezpośrednich ofiar wybuchów. Ostatnie erupcje miały miejsce w 1824 roku. W wyniku tych zdarzeń duża część ludności była zmuszona do emigracji ze względu na brak żywności. Alternatywna nazwa parku to Góry Ognia, Montañas del Fuego. Przebywanie w tym miejscu to niesamowite doświadczenie, coś w rodzaju kosmosu w pigułce, gdzie życie biologiczne, w tym rośliny, zwierzęta i ludzie, są całkowicie obcą materią. Generalnie jest to lawowa pustynia, ale oczywiście widać pierwszych roślinnych kolonistów. Po terenie parku można się przemieszczać autokarami lub na wielbłądzie. Niestety nie ma możliwości odbycia samotnych wędrówek. W czasie pokazów dla turystów pracownicy parku udowadniają wulkaniczną naturę wyspy. Kamienie wydobyte spod powierzchni ziemi są silnie nagrzane. Suche gałęzie po umieszczeniu w jamie ulegają zapłonowi. Woda wlana do otworów ziemi po kilku sekundach tworzy gejzer. Pożytecznym dopełnieniem tych zjawisk jest wulkaniczny grill w restauracji El Diablo. Symbolem parku jest diabełek zaprojektowany przez Cesara Manrique. Przy plaży o nazwie Playa Matagorda znajduje się międzynarodowe lotnisko. Stojąc na plaży, stoisz równocześnie na ścieżce lądowania samolotów, a lądowisko rozpoczyna się kilkadziesiąt metrów za tobą. spalona ziemia, można powiedzieć. Idziemy sobie tą czarną plażą.
Los Hervideros. Nie, a mi chodzi tu. Tu też idzie. Los Hervideros to miejsce, gdzie możemy podziwiać urwiste lawowe wybrzeże. Liczne szczeliny i jaskinie występują na styku strumieni lawy i erozyjnego działania wód Atlantyku. Funkcjonalność. To miejsce, w którym dwa potężne żywioły, zmagając się ze sobą, rzeźbią powierzchnię naszej planety. Jardín de Cactus, ogród kaktusów, znajduje się w opuszczonym kamieniołomie piasku wulkanicznego w Guatizie. Ogród kaktusów był ostatnim tego typu dziełem Cesara Manrique na Lanzarote. Rośnie tutaj ponad 400 różnych gatunków kaktusów z całego świata. W sumie jest ich ponad 10 000. Ich zieleń kontrastuje z błękitem nieba i ciemną wulkaniczną glebą. Najwyższe okazy osiągnęły 8 metrów wysokości. Idziemy do wiatraka, a wiatrak jest tu. Nad ogrodem kaktusów stoi XIX-wieczny wiatrak. El Golfo to po hiszpańsku zatoka. Taką nazwę nosi wioska oraz sąsiadujący z nią krater uformowany w XVIII wieku. Erozja zniszczyła ścianę krateru od strony oceanu, tworząc naturalny amfiteatr. Na dnie krateru powstało jezioro o silnym zielonym zabarwieniu, nazwane Los Clicos. Swój kolor zawdzięcza występującym w nim algom. Nazwa Clico wywodzi się od unikalnego gatunku skorupiaka, który miał swoje siedlisko wyłącznie w tej lagunie, a który zniknął w XIX wieku z powodu przełowienia. Nie doszły dom Omara Szarifa, a raczej doszły, tylko krótko go miał, bo jeden dzień. I przegrał go w karty, aby miał taki widok na Lanzarote. Muzeum Lagomar jest znane jako dom Omara Szarifa. Harmonijne połączenie sztuki z naturalnym pięknem jaskiń i tuneli wulkanicznych. Lagomar narodził się ze współpracy Cesara Manrique i Jesusa Soto. Dom jest wkomponowany w stary kamieniołom skał wulkanicznych. Wycieczka po muzeum pozwala zwiedzającym zwiedzić jaskinie, w których znajdują się kuchnia, sypialnie i inne pomieszczenia mieszkalne. Oprócz wulkanicznej lawy,
Jego wnętrze zdobi drewno z wraków statków znalezionych u wybrzeży wyspy. Fajne kątki. No, jakiś bar. Co, wracamy w tą samą? W latach 70. aktor Omar Sharif przebywał na Lanzarote, aby nakręcić tajemniczą wyspę. Jak mówi miejska legenda, 2 dni po tym jak Sharif kupił dom, przegrał go w karty z Samem Benali, deweloperem, który mu go sprzedał. Obaj byli hazardzistami i wielkimi miłośnikami brydża. Tak sobie żyją bogaci. Przed nami wulkan La Corona, a jedziemy na punkt widokowy Mirador del Rio. Mirador del Rio to panoramiczny taras znajdujący się 479 metrów nad powierzchnią oceanu, na wulkanicznym masywie Famara, zaprojektowany przez cesara Manrique, a otwarty w 1973 roku. Mirador del Rio jest położony na północnym wybrzeżu Lanzarote, z którego roztacza się widok na Ocean Atlantycki i położoną nieopodal wyspę La Graciosę. Przed orzeźwiającą morską bryzą lub słonecznym skwarem można się schronić w budynku z zakrzywionymi ścianami i dużymi zaokrąglonymi oknami, z których roztaczają się niezrównane widoki. Cesar Manrique stworzył genialny punkt widokowy wkomponowany harmonijnie w otoczenie. Mirador del Rio możemy przetłumaczyć jako punkt widokowy na rzekę, nazwany tak na cześć cieśniny El Rio pomiędzy Lanzarote a La Graciosą. La Graciosa to zaledwie 30 km² wulkanicznej ziemi, otoczonej dziewiczymi plażami i krystalicznie czystą wodą, a także oaza spokoju. La Graciosa ma tylko 2 małe wioski, Caleta del Cebo i Pedro Barba, które charakteryzują się bielonymi domami i nieutwardzonymi drogami. W pogodne dni za La Graciosą można zobaczyć wysepki Montaña Clara i Roque del Oeste, a jeszcze dalej wysepkę Alegranza. Mirador del Rio jest obowiązkowym punktem do odwiedzenia na Lanzarote.
Cueva de los Verdes to jaskinia wulkaniczna, utworzona kilka tysięcy lat temu podczas erupcji wulkanu Monte Corona. Jest częścią 6-kilometrowej jaskini wulkanicznej, która łączy wulkan Monte Corona z Oceanem Atlantyckim. Cueva de los Verdes odegrała ważną rolę w historii Lanzarote. Kiedy wyspa była kolonizowana przez europejskich najeźdźców, rdzenny lud Guanczów schronił się w wulkanicznej jaskini, aby uniknąć sprzedaży jako niewolnicy. Jesus Soto i Cesar Manrique podkreślili naturalne cechy wyrzeźbione przez lawę za pomocą światła i cienia. W tle słychać muzykę, w naszym wypadku można było posłuchać Vangelisa. W jednej z sal możemy się przekonać, jak omylne są nasze zmysły. Jesteśmy pewni, że patrzymy na głęboką skalną jamę, ale po wrzuceniu kamyka okazuje się, że mamy do czynienia z odbiciem stropu jaskini w tafli podziemnego jeziorka. Zwiedzanie jaskini jest możliwe tylko z przewodnikiem. Położony na wysepce u wybrzeży Arrecife zamek Świętego Gabriela, Castillo de San Gabriel, to historyczny zamek zbudowany w celu obrony wyspy przed atakami piratów. Do zamku wiedzie droga przez most zwodzony Puente de las Bolas, czyli most z kulami, którego filary zwieńczone są 2 kulami armatnimi. Grube kamienne mury dzielą wnętrze zamku na małe komnaty, których ekspozycje opowiadają historię Lanzarote. Na szczycie zamku znajduje się taras, z którego roztaczają się najlepsze widoki na Arrecife z jednej strony i na Ocean Atlantycki z drugiej strony. Z tarasu doskonale widać najwyższy budynek na Lanzarote, w którym znajduje się hotel. Położone w centrum wyspy Teguise, było stolicą Lanzarote do 1852 roku. Obecnie stolicą jest Arrecife. Główny plac i brukowane uliczki starej dzielnicy Teguise są sercem miasta. Warto się przespacerować i popatrzeć na historyczne budynki. Miasto jest niewielkie, więc nie wymaga pośpiechu. Zamek Santa Barbara został zbudowany w połowie XV wieku na szczycie wulkanu. Obecnie mieści Muzeum Piratów, z którymi borykała się wyspa w przeszłości. Na tym kończę ten film. Zapraszam do obejrzenia kolejnych atrakcji tej fascynującej wyspy w kolejnym odcinku.